Nie chcesz przeoczyć żadnego wideo? Subskrybuj kanał i kliknij dzwoneczek. Dzień dobry, witam Państwa. Ja się nazywam Kacper Musialik i zapraszam na kolejne wideo z serii Środa z Fusion 360 Tips and Tricks. W dzisiejszym filmie chciałbym odpowiedzieć na pytanie, czy w Fusionie można pracować bez dostępu do internetu. Często Państwo przy momencie decyzji zakupowej pytacie nas, czy da się pracować bez internetu w Fusionie. I zawsze na to pytanie odpowiadamy, że się da, ale tego nie zalecamy ze względu na to, że jest to utrudnione. Jak pewnie Państwo wiecie, Fusion jest narzędziem, które w dużej mierze wykorzystuje do pracy chmurę. Między innymi wszystkie nasze pliki przechowywane są w chmurze. W związku z czym w momencie, w którym my tracimy dostęp do internetu, to tracimy dostęp do części naszych plików. W związku z tym, żeby skutecznie pracować offline, do takiej pracy w Fusionie trzeba się przygotować. Stąd pokażę taki krótki przepływ pracy, na co trzeba zwrócić uwagę, jeżeli planujecie Państwo wyjazd gdzieś, gdzie nie będzie dostępu do internetu i ta praca w Fusionie offline będzie potrzebna. Więc tak, na razie pierwsza sprawa. Jak sprawdzić, czy my jesteśmy w trybie offline czy online? Tutaj w prawym górnym rogu jest Job Status. I tutaj mamy Working Online. Jeżeli to okienko świeci się na zielono, pracujemy online. Kliknięcie, pracujemy offline. Oczywiście w momencie, w którym my otworzymy Fusiona bez dostępu do internetu, automatycznie on otworzy nam się już w tym trybie offline. Na razie będąc online, ja sobie coś zamodeluję, tak? Jakiś najprostszy detal, niech to będzie okrąg o średnicy 100. OK, kończymy szkic. Wyciągniemy sobie ten szkic na wysokość 100 i zapiszemy sobie taki plik jako offline. Pyk. Ten plik się w tej chwili zapisał i ja sobie zamknę tą kartę. W tej chwili wyłączymy dostęp do internetu, tak? Czyli w job statusie przełączam się na working offline. I teraz chciałbym pracować nad jakimiś plikami, między innymi nad tym, który przed chwilą zapisałem. Wchodzę sobie tutaj w Data Panel i proszę zobaczyć, że w moim projekcie wiele plików świeci się na szaro. To znaczy, że ja tych plików jakby nie mam skeszowanych. W momencie, gdy chciałbym tutaj kliknąć, klikam sobie na ten Automated Drawing Test, on się nie odpala. Mogę włączyć sobie tylko te elementy, które były zapisane wcześniej. Ten offline to jest to, co żeśmy sobie przed chwilą zapisali, 9:19. On jeszcze nie wygenerował obrazka, ale proszę zobaczyć, mogę sobie ten plik otworzyć. I to jest właśnie to, na co trzeba zwrócić uwagę. Jeżeli chcemy pracować offline, musimy się najpierw do tego przygotować, czyli musimy sobie skeszować na naszym lokalnym dysku pliki, z których będziemy chcieli korzystać. I teraz jak to zrobić i dlaczego niektóre pliki są automatycznie jakby skeszowane? Automatycznie na naszym dysku lokalnym tworzy się kopia plików, z których ostatnio korzystaliśmy, tak? Czyli te wszystkie pliki, które widzicie tutaj Państwo jako te, które ja sobie mogę włączyć, to prawdopodobnie ja dosyć niedawno z nich sobie korzystałem. Dobra. Włączmy się z powrotem na Working Online. OK. I teraz proszę zobaczyć, że albo mogę wybrać jakiś poszczególny plik, na przykład tutaj, i kliknąć sobie prawym klawiszem Add to Offline Cache. Czekamy tutaj na postęp. Przechodzę sobie na Job Status Working Offline i proszę zobaczyć, że teraz już te drzwi są dostępne. Mogę sobie je otworzyć. No ale oczywiście dosyć niewygodne byłoby klikanie wszystkich plików tutaj w tym projekcie pojedynczo. Dlatego jeżeli chcemy mieć dostęp do wszystkich naszych plików, musimy zrobić to w inny sposób. Wracam do online'a i przechodzę na domek, do listy projektów i tutaj mam projekt Środy z Fusion. Prawy klawisz Cache this project. I w tej chwili cały projekt jest cache'owany do pamięci komputera. W związku z czym widzimy tutaj postęp, tak? Musimy poczekać, aż wszystkie te pliki zostaną zapisane lokalnie, ale w momencie, gdy to już się stanie i przejdę sobie jeszcze poczekajmy, na pracę offline, proszę zobaczyć, że teraz wszystkie moje pliki są dostępne.
należy pamiętać o kilku sprawach. Po pierwsze, jeżeli ja mam jakiś detal i pracuję w trybie offline, zrobię sobie, a może nie wyciągnięcie, tylko zrobimy sobie na przykład tutaj zaokrąglenie, kliknę sobie OK i zapiszę taki plik, to proszę zobaczyć, że nie wyskoczył typowe dla Fusiona okno, żeby nazwać ten zapis, tak? Czyli żeby nazwać tą wersję pliku. Cała praca, którą my wykonujemy, będąc offline, możemy sobie oczywiście zapisywać, nie będą tworzyły nam się kolejne wersje tego pliku. W momencie, gdy ja teraz sobie wrócę do pracy online, program synchronizuje to teraz w drugą stronę. Odnajdźmy sobie ten detal. Proszę zobaczyć, on się tutaj nam aktualizuje, ale nie powstały nam na tą chwilę nowe wersje. OK, momencik, odświeża się, jest. Proszę zobaczyć, jest nowa wersja, ale to jest jedna wersja, a ja zapisywałem 2 razy, tak? Czyli wszystkie zapisy, które będziemy robili offline, spowodują powstanie tylko jednej wersji w przeglądarce. Jeszcze z ważnych rzeczy jest to, że maksymalnie w trybie offline można pracować przez 2 tygodnie. Po 2 tygodniach Fusion będzie potrzebował połączyć się z internetem, inaczej nie będzie pracował. Mam nadzieję, że udało mi się to pokazać w miarę sensowny sposób. Zapraszam Państwa do zasubskrybowania tego kanału, bo filmy z Fusiona będą się pojawiały co środę. I na dzisiaj to wszystko. Serdecznie pozdrawiam. Nie chcesz przeoczyć żadnego wideo? Subskrybuj kanał i kliknij dzwoneczek.